Cześć. Dzisiaj dodatkowy materiał obok programu 12 kroków, który temat, który chodzi mi już od dłuższego czasu po głowie i tak wpadłem na niego niejako przy okazji, gdy wyciągałem pieniądze z bankomatu. U nas niestety jest tak w miejscu, gdzie mieszkam, że często bankomaty nie mają drobnych nominałów, tak, no i trzeba latać od jednego do drugiego. I był taki czas, że w Biedronce, w takim sklepie, tak, Biedronka, postawiono bankomaty, że można było sobie podejść i właśnie wyciągnąć. Wszystko ładnie, pięknie, ale w tym, żeby skorzystać z tego bankomatu, trzeba było oglądać reklamy i to dosyć długie. Każda operacja, począwszy od włożenia karty, poprzez wpisanie PIN, była rozdzielona reklamami. No i ten proces wyjęcia pieniędzy trwał dobrych kilka minut. I tak sobie pomyślałem, że na dobrą sprawę te, ten czas, który zmuszono mnie do tego, żebym oglądał te reklamy, był więcej warty niż ta opłata, którą nie pobierali, tak? Czyli bo za darmo wyciągnąłem jakieś tam pieniądze, oczywiście ze swojego konta, tak? Czyli tak się na dobrą sprawę tak mi przyszło do głowy taki właśnie wątek związany z reklamami, torturowaniem nas jako odbiorców różnych mediów reklamami. Weźmy na taki ogień telewizję. Jeżeli w telewizji jest film na przykład 90-minutowy, to często jest tak, że na TVN-ie, Polsacie czy innych właśnie mediach, tych komercyjnych, tych reklam jest tak dużo, że ten film rozciąga się do 2,5, a nawet 3 godzin. Tak, emisja tego filmu. Czyli film zaczyna się o 8, a kończy się o 11, chociaż w rzeczywistości trwa nieco ponad tam 1,5 godziny. Co to oznacza? To oznacza, że ja spędzając na oglądaniu filmu, tak, 1,5 godziny, poświęcam godzinę albo i więcej na to swojego życia, tak, oddaję stacji telewizyjnej, która nakazuje mi oglądać tą reklamę. Oczywiście mało kto ogląda tę reklamę, bo się wychodzi w międzyczasie, tak, albo przełącza kanał, ale nie zmienia to w niczym faktu, że w jakiś tam sposób jest to forma umowy, tak. Ja nie płacę Polsatowi, tak, za to, że powiedzmy mam tą naziemną stację, tak, ale w zamian za to oni puszczają reklamy. Problem polega na tym, że ta transakcja jest nieekwiwalentna, no bo mój czas, nawet licząc po cenie płacy minimalnej, tak, za godzinę, w tej chwili jest stawka niecałe 13,90 bodajże, tak, brutto, no to słuchajcie, no to za tą godzinę czasu tym poświęconą na reklamy, tak, ten mój czas jest warty 14 zł. W ciągu miesiąca takich godzin moich wyrwanych z życia, tak, na oglądanie tych parszywych reklam uzbiera się. Ja dużo telewizji nie oglądam, bo tak mniej więcej w tygodniu, jak mam 2 dni takie, że oglądam filmy jakieś, no to i tak już jest dużo, tak? Ale generalnie rzecz biorąc, załóżmy, niech to będzie nawet 3 dni, tak? 3 dni w tygodniu. Albo niech będzie, że ktoś codziennie ogląda jakiś tam film i w związku z tym poświęca czas na te nieszczęsne reklamy. To zobaczmy. W ciągu 30 dni, załóżmy, niech to będzie 30 godzin. 30 godzin po 14 zł, no nie mam tu kalkulatora, ale tak na szybko liczę, to jest około 400 zł, tak? Ponad 400 zł. Tyle Polsat musiałby zapłacić osobie, która miałaby oglądać jego reklamy. Zresztą nie tylko Polsat, ale i TVN, i Telewizja Polska i tak dalej, i tak dalej. Zauważcie, jak nie szanują naszego czasu, jak ta transakcja jest nieekwiwalentna. Gdyby policzyć to na liczbę widzów, nie, że 1 000 000 widzów ogląda
te ich reklamy, to ta stacja musiałaby zapłacić kilkaset milionów złotych swoim telewizjom za to, że oglądają ich reklamy. Czy na to by się zgodzili? Oczywiście nie. I tutaj widzimy, że jesteśmy w jakiś tam sposób wyzyskiwani, tak? Oszukiwani przez telewizję. Daję to Wam tak pod rozwagę, żebyście mieli taki temat też do dyskusji, tak? Ja to przynajmniej tak widzę, jako osoba, która miała do czynienia z rachunkowością, finansami, księgowością. Widzę tutaj pewną właśnie taką nieekwiwalentność. Czy mnie to irytuje? Nie. Natomiast widzę tutaj nieuczciwość, tak? Tak moim zdaniem nie powinno być. Jest to za tego czasu, wyrywają nam zbyt dużo. Jest to w ogóle nieekwiwalentne, bo nikt nie płaci abonamentu kilkuset złotowego za oglądanie jakiejś tam telewizji, tak? Chyba że są to telewizje nadające filmy pornograficzne, ale o tego to ja nie wiem, bo nigdy nie zamawiałem takiego pakietu, więc trudno mi powiedzieć, ile to kosztuje. W każdym bądź razie ja widzę to tak, że nas ograbiają z naszego czasu i tych reklam generalnie jest za dużo. To tyle, co chciałbym w tym temacie powiedzieć. Nie wiem, może Was to nudzi temat, może nie nudzi, ale wydaje mi, miałem taką potrzebę, żeby się tym podzielić, tak? W tym wszędobylskim reklamą, tematem tej wszędobylskich reklam i w internecie, i w zasłaniającym tak całą stronę, witrynę i w radiu, i w telewizji, i na ulicy również. Tylko na ulicy można odwrócić głowę, więc nie ma problemu, tak? Natomiast w telewizji mamy przerwany film, no i niestety siłą rzeczy musimy, tak? To przynajmniej częściowo obejrzeć, tak? Tracimy z tego powodu czas. To tyle. Nie wiem, jakie jest Wasze zdanie. Chętnie przeczytam je w komentarzach. Na razie, cześć.